Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. A ja dzisiaj, moi drodzy, w lesie, zresztą podobnie jak cała nasza Polska. Ten rok jest dla mnie szczególny, bo mam 50. urodziny. I właśnie teraz też dostałem zaproszenie, jak co 2 lata, do pałacu w Szynbrunie, żeby odebrać komandorski krzyż Orderu Franciszka Józefa. Zgodnie z wielowiekową tradycją w ogóle order jest zawsze nadawany albo w pałacu Szynbrun, albo w pałacu Hofburg, czyli albo letnia, albo zimowa rezydencja cesarza, albo ewentualnie był nadawany w Stefansdom, czyli w katedrze wiedeńskiej. No dziwnym by było, jakby był w jakichś pomniejszych kościółkach nadawany, albo gdzieś tam pokątnie, ale tak najczęściej było robione zgodnie z tradycją i zgodnie z tradycją order był nadawany zawsze przez głowę domu Habsburgów. Cesarski, austriacki Order Franciszka Józefa, bo tak się on nazywa. Po co o tym wszystkim ja mówię? Ano mówię z jednej prostej przyczyny, gdyż ostatnimi czasy, oprócz tego prawdziwego orderu, który jest nadawany przez głowę domu Habsburgów, pojawił się taki Alfred. Nazwiska nie będę osobiście mówił, ale ten cały Alfred próbuje pokątnie dawać ludziom order Franciszka Józefa. Jest to po prostu kompletnie absurdalne, dlatego że nie może nikt inny nadawać tego orderu jak tylko głowa domu. Nie może na przykład żona głowy domu bez zgody męża tego orderu nadawać, bo jest to absurdalne. Żona dzisiaj może być Habsburgiem, jutro może już nie być Habsburgiem, jak się rozwiedzie, tak? No i co więcej, nie można tego nadawać w jakichś tam pokątnych kościółkach, a nie w rezydencji Szynbrun albo w pałacu, ewentualnie, tak jak powiedziałem, w katedrze. Wiecie co? Największe jajo tego wszystkiego, całego Alfreda i tego pokątnego, tej sekty, która próbuje nadawać order Franciszka Józefa, jest takie, że oni stworzyli sobie taką organizację, która się nazywa KUK Franz Josef Orden, czyli Königliche und Kaiserliche und Königliche Franz Josef Orden, czyli cesarsko-królewski order Franciszka Józefa. Takie coś nigdy nie istniało. Zachęcam, żeby sobie zajrzeć, nawet na Wikipedię. Zobaczycie, że order Franciszka Józefa nosi nazwę cesarski, austriacki order Franciszka Józefa, a nie jakiś cesarsko-królewski albo jakieś bzdury. I co więcej, ta cała sekta wpadła na genialny pomysł, że ten order będzie nadawał jakiś książę saksoński. Czujecie bluesa? Czujecie bluesa? Ordery habsburskie miałby nadawać jakiś książę saksoński. Wiecie, mówię to po to, żeby ewentualnie przestrzec niektórych przed fałszerstwami, żeby się nie wtopić, żeby przypadkiem nie dać się kiedyś zwieść, że to jest wspaniały order Franciszka Józefa, a tak naprawdę
głowa domu Habsburgów nie ma z tym nic wspólnego. Głowa domu Habsburgów zresztą wydała dekret bodajże w sierpniu albo we wrześniu, nie pamiętam dokładnie, w którym kompletnie odcięła się od tej organizacji Alfreda i wiecie, moi drodzy, odcięła się i powiedziała bardzo prosto, że te osoby nie mają prawa nadawać orderu Franciszka Józefa, jak i również innych odznaczeń habsburskich. Tak jak mówię to po to, żeby nie dać się zwieść, nie dać się wtopić przez własną czasami pychę, czasami narcyzm, bo wiecie, ktoś może podpowiedzieć, że patrz, mam taki fajny order, nie? A ta osoba nie będzie drążyć, że to jest kompletnie fałszywa organizacja. Podobnie zresztą jak w przypadku Maltańczyków jest, wiecie, że istnieje prawdziwy zakon maltański i istnieje wiele pseudozakonów maltańskich, które udają te zakony i oszukują ludzi, naciągając na pieniądze. Dlatego właśnie teraz, w tym moim jubileuszowym roku, chciałbym Was ponownie, po raz trzeci już, zaprosić na wspaniałą wyprawę do pałacu w Schönbrunnie, gdzie otrzymam właśnie cesarsko-austriacki order Franciszka Józefa. Wybieram się tam z rodziną i chciałbym Was tam zaprosić, moi drodzy. Dlaczego postanowiłem, że pojadę tam z całą rodziną, a zwłaszcza z Pawłem? Otóż, kiedy Paweł się urodził bodajże 6 lat temu, moi drodzy, dostałem, weźmy, taki wspaniały list od Szandora z gratulacjami, że urodził mi się syn, moi drodzy, i dlatego chciałem po 6 latach Szandorowi go pokazać, żeby mój syn też poznał Habsburgów, moi drodzy. O proszę, a tu już ekipa przygotowana do wyjazdu. Jest Paweł, I ja. jest Josh i jedziemy poznać jego majestat, tak? Tak. Paweł, to jest najważniejsze, poznamy jego majestat. I idziemy do jednego A kraju. w ogóle dzisiaj, proszę Państwa moi mili, ma być we Wiedniu jarmark bożonarodzeniowy, także wiecie, także będzie imprezka jak się patrzy. No troszeczkę dżdżysto jest, troszeczkę pada. Jeszcze się zakręciłem tam przy tym zjeździe w Brnie, ale jadę w kierunku Znojmo. Chciałem podjechać do Excalibura, żeby dzieciakom pokazać Excalibura i tą strefę wolnocłową. Na pewno będzie dużo radości. Oj kurczę, bo tu kręcą, więc muszę pójść. Bardzo ciekawa to jest droga. Cieszę się, że teraz jadę z rodziną, bo pierwszy raz do Schönbrunnu jechałem sam, potem do Hofburga jechałem sam. Jak ktoś nie oglądał tych poprzednich relacji sprzed 2 lat i sprzed 4 lat, to polecam, żeby obejrzał. Dobra, jedziemy dalej w kierunku Znojmo. I jak tam podróż do Austrii? Dobrze. Dobrze? Tak. No to jedziemy, chłopaki, nie? Tak. Jak ktoś nie był, moi drodzy, w Excaliburze, to serdecznie polecam. Excalibur to mityczny miecz króla Artura, a ponieważ ja Artur, to z dzieciakami przyjechałem. Proszę bardzo, jak sobie robią zdjęcie na tle Excalibura. Idziemy do strefy wolnocłowej. Może coś jeszcze kupimy z tej okazji, żeby potem oblać imprezę. No, zachęcam. Excalibur, fajna sprawa. Tak właśnie wygląda Królestwo Excalibura, czyli cała strefa wolnocłowa. Po prostu dawniej jak w Peweksie. To było kiedyś swego czasu marzenie, moi drodzy. Albo jak na lotnisku, albo jak w Peweksie. Bardzo lubię zajeżdżać do Excalibura z jednej prostej przyczyny. Dlatego, że przypominają mi się po prostu czasy Peweksu, moi drodzy. Tego, czego w Polsce nie było. To były takie sklepy, to było marzenie wtedy za czasów PRL-u, nie? I ja jako nostalgiczny gościu często wracam do czasów PRL-u. Ale dziwnie mi się na zielono zrobiło, ale może to dlatego, że światło tu inne pada. Nigdy nie wchodziłem do tego parku pałacowego od strony ogrodu zoologicznego. No wiedziałem, że w tym pałacowym parku jest Tiergarten,
ale nigdy do tej strony nie wchodziłem, ale bardzo urokliwe. I znowu tym razem, tak jak 4 lata temu, udało mi się darmowy parking znaleźć, więc spokojnie takim spacerkiem 15 minut przez park dojdziemy sobie do pałacu Schönbrunn, do letniej rezydencji. A tam przed wejściem dzisiaj rozpoczyna się, moi drodzy, jarmark bożonarodzeniowy, także też coś niecoś zobaczymy. Fantastyczna impreza i jedna i druga. Idziemy, pooglądamy sobie, co tutaj w parku w międzyczasie jest. A tak na marginesie, o, wiewiórki się zatrzymali, bo wiewiórki chodzą. A tak na marginesie nie macie pojęcia nawet, ile orłów po drodze widzieliśmy. Ile orłów latało. O, jakie wiewiórki sobie ładne, fajne skaczą w parku. No dobra, idziemy dalej. 4 lata, moi drodzy, już nie byłem w Schönbrunnie, ale zawsze bardzo miło tutaj powracam. O, widzę, że tam Linka robi zdjęcie maluchom. Tam na górze widzicie glorietę i wspaniałe fontannę, nie? Ale ta glorietta też jest bardzo oryginalna. O, idzie moja ekipa. Idziemy na jarmark. Takie serdeczne, moi drodzy, pozdrowienia z Schönbrunnu. Zobaczcie, pałacyk elegancki. Ta zawsze fontanna mi się podobała. I tam dalej jest jeszcze glorietta, ale to będzie ją widać, jak się już przy pałacu stanie. Kto był, lajkuje, komentuje, robi komentarz taktyczny. A ja wpadłem tylko na sekundę, żeby order odebrać. 2 lata temu, jak byłem w Hofburgu, to cały ten jarmark, moi drodzy, był przed Hofburgiem. A teraz cały ten jarmark mamy przed Schönbrunnem, przed głównym wejściem Schönbrunnu. Oczywiście jest Glühwein, oczywiście są słodkości, wszystko co dobre do jedzenia, austriackie, elegancka, moi drodzy, sprawa. A my powoli zmierzamy w kierunku kaplicy, żeby się z Szandorem spotkać. Byliście już w kaplicy cesarskiej w Schönbrunnie? To właśnie tutaj nadają ordery, moi drodzy. Coś wam pokażę. No i tutaj też ja moje ordery dostałem od Habsburgów. Tradycyjnie zobaczcie kaplicę w Schönbrunnie.
taka urocza architektura tam na górze, bo niżej widzicie, moi drodzy, fontannę fantastyczną w parku w Schönbrunnie przy pałacu, a tam na górze mamy coś ciekawego. Jak ta budowla się nazywa? Zagadka, dawajcie czadu w komentarzach. Jak ta zagadka, jak ta budowla na samej górze się nazywa? No to pozdrawiam serdecznie wszystkich. Jako komtur Orderu Franciszka Józefa, pierwszy od zakończenia I wojny światowej Polak, który go dostał, a w ogóle ostatnio otrzymało go 2 Polaków w 1917 roku. Pozdrawiam serdecznie spod pałacu w Schönbrunnie.
No i tradycyjnie na zakończenie, żeby oko pocieszyć, to tak wygląda halsband, czyli trzecia kategoria, kładziona, wieszana w sumie pod szyją, pokryta 24-karatowym złotem, moi drodzy. Taka pamiątka z Schönbrunnu i z kolejnego spotkania z Szandorem Habsburgiem Lotaryńskim.